Po niemieckim nazistowskim obozie KL Plaszow zachowało się bardzo niewiele. Relikty tego miejsca możemy policzyć na palcach obu rąk. Jeśli chodzi o zachowane do dzisiaj budynki, to wymienić możemy jedynie willę komendanta Amona Getta oraz Szary Dom, w którym mieściło się SS oraz obozowy karcer. W dzisiejszym odcinku nie tylko przedstawimy Państwu historię tego miejsca, ale również wejdziemy do budynku, który podczas niemieckiej okupacji wzbudzał istną grozę. Budowa Szarego Domu była ściśle związana z powstaniem w 1919 roku nowego cmentarza krakowskiej gminy żydowskiej. W 1920 roku ogłoszono konkurs na budowę hali przedpogrzebowej oraz budynku administracyjnego, w którym zamierzano ulokować siedzibę Bractwa Hewra Kadisza oraz mieszkanie dla pracowników cmentarza. Zwycięskim projektem okazał się ten zaproponowany przez Adolfa Siódmaka. Szczegółowy plan powstał w lutym 1923 roku, a jego akceptacja nastąpiła w lipcu. W 1925 roku inwestycja była prawie ukończona. Budynek oddano do użytku już w grudniu tego roku. Nie oznaczało to jednak całkowitego zakończenia prac. Do Szarego Domu należało podciągnąć kanalizację i podłączyć instalację sanitarną do miejskiego wodociągu. Faktyczne zakończenie prac nastąpiło dopiero w 1934 roku, co wskazuje zresztą data wyryta w płycie chodnikowej prowadzącej do wejścia. Wybuch II wojny światowej i ulokowanie w tym miejscu obozu pracy miało na zawsze zmienić oblicze i historię Szarego Domu. Warto również wspomnieć, że okres okupacji wiąże się z wykonaniem pierwszej dokumentacji fotograficznej Szarego Domu. Najstarszą fotografię wykonano bowiem w pierwszej połowie 1942 roku. Na zdjęciu możemy dostrzec zabudowania nowego cmentarza, stację kolejową Płaszów oraz domy przy ulicach Wielickiej i Dworcowej. Już kilka miesięcy później w tym miejscu miały stanąć pierwsze obozowe baraki. Jesienią 1942 roku Niemcy rozpoczęli budowę obozu pracy Zwangsarbeitslager Plaszow, który z początkowych 10 hektarów osiągnął ich aż 80. Szary Dom znajdował się w centrum tego obozu, u zbiegu głównych arterii, mianowicie ulicy Jerozolimskiej, czyli ulicy Hauptstrasse, ulicy Abrahama, czyli ulicy Bergstrasse oraz ulicy Heltmana, czyli ulicy SS Strasse. Można więc powiedzieć, że przez całą historię obozu Szary Dom był jego niemym świadkiem. Rzeczywistość obozowa wymagała zmiany funkcji budynku. W tym celu doszło do pewnych przebudowań. Podjęto bowiem decyzję o umieszczeniu w domu biura i administracji SS. Układ pomieszczeń nie został jednak jakoś radykalnie zmieniony. Jedynie zaadaptowanie piwnic na obozowy karcer wymagało pewnych prac. Prace remontowe nie były jednak na tyle radykalne, abyśmy nie mogli powiedzieć, że oto wchodzimy do dawnej siedziby SS, w podziemiach której mieściły się obozowe cele. Dzięki uprzejmości krakowskiej gminy żydowskiej możemy dzisiaj wejść do budynku i pokazać Państwu jego wnętrza. Znajdujemy się właśnie w piwnicach Szarego Domu, czyli w pomieszczeniach, które podczas okupacji pełniły funkcję karceru SS. Postaramy się dzisiaj Państwu pokazać, jak aktualnie wyglądają te pomieszczenia, ale postaramy się również wskazać, jak mogły wyglądać w okresie niemieckiej okupacji. Zapraszam za mną. Zobaczymy na samym początku pierwsze pomieszczenie, które prawdopodobnie, a raczej z całą pewnością pełniło funkcję kuchni. Bowiem wskazówką do tego są m.in. pozostałości po dawnym piecu. Widzimy tutaj kanały wentylacyjne, które były połączone poprzez oczywiście piec z kominem. Na pewno taką funkcję miejsce to pełniło przed wybuchem II wojny światowej. Prawdopodobnie taką funkcję pełniło również podczas okupacji. Pytanie brzmi, jak długo taką funkcję pełniło już po zakończeniu działań wojennych, gdy umieszczono tutaj mieszkania socjalne. Przejdźmy do kolejnego pomieszczenia, wskazując również obecność pomniejszych pokoi, pomieszczeń, które pełniły prawdopodobnie funkcję jakichś składzików. Tutaj między innymi możemy zobaczyć przykład takiego pomieszczenia. Kolejne bardzo ciemne pomieszczenie, w którym niestety nie posiadamy żadnego innego źródła światła poza latarką.
z całą pewnością było przeznaczone na coś w rodzaju łaźni. Zresztą niemieckie plany pokazują, że mieściło się tutaj pomieszczenie o nazwie Waschraum. Możemy tutaj zobaczyć między innymi uchwyty na boiler oraz pozostałości po umywalce. Widzimy zresztą pozostałości po 2 zaworach na ciepłą oraz zimną wodę. Za ścianą z kolei mieszczą się pomniejsze pomieszczenia, które były zaadaptowane na potrzeby łazienek, pryszniców w zasadzie. Postaramy się teraz tutaj wejść, chociaż tutaj już panują całkowite mroki. To jest z całą pewnością powojenny wieszak. I gdy przyjrzymy się tutaj bliżej, możemy zobaczyć właśnie rury podłączone do, no już teraz żadnej aparatury, w każdym razie tutaj z całą pewnością mieściło się coś w rodzaju prysznica. Ciężko powiedzieć, kto z tego prysznica korzystał podczas okupacji. Ciężko w ogóle powiedzieć, czy tutaj faktycznie podczas okupacji tego typu prysznice się znajdowały. A wychodząc z tego pomieszczenia dotrzemy do korytarza, który zresztą jest zaznaczony zarówno na przedwojennych planach, jak i okupacyjnych planach. Tutaj już doszło do wielu modernizacji, głównie wykonanych po okresie okupacji. Między innymi tutaj możemy zobaczyć, że niegdyś funkcjonowało przejście, które zostało jednak zamurowane. Dla nas i dla naszej wizyty najważniejsze są pomieszczenia znajdujące się za tą bramą, bowiem tutaj zlokalizowano część cel. Cel o charakterze najbardziej surowym. Ponieważ w pomieszczeniu, w którym teraz się znajdujemy, umieszczono tak zwaną ciemnicę. Zresztą brak dostępu do światła możemy zobaczyć nawet teraz. Okno to zostało zamurowane prawdopodobnie właśnie jeszcze podczas okupacji, aby urządzić tutaj cele o tym charakterze. A kolejne pomieszczenie również było zaadaptowane na cele, tylko cele bardzo szczególne, ponieważ tutaj umieszczono tak zwane stójki. Zresztą pamiątki po tych stójkach możemy zobaczyć za sprawą strzępi, których pozostałości zachowały się do dzisiaj. Strzępie widać tutaj. Cele te prawdopodobnie wyglądały w taki sposób, że od głównej ściany odbiegały pomniejsze murki, których pamiątką są właśnie strzępia, a kara polegała na tym, że więzień od 12 do nawet kilku dób musiał stać nieprzerwanie w takiej pozycji. W zasadzie już po kilku minutach, a już na pewno po kilku godzinach, pojawiały się skutki uboczne takiego stania, takiej pozycji. Drętwiały kończyny, pojawiały się obrzęki. Były to niestety takie skutki, które później utrudniały więźniom jakiekolwiek poruszanie się, nawet gdy opuszczali to miejsce. Pamiątek po tych strzępiach jest w zasadzie kilka, a cel, w zgodzie z planami, które możemy zobaczyć, było tutaj aż 6. Jak wspomina były więzień obozu Józef Bał, oto Grauenhaus. W piwnicy mieściło się więzienie. I to niezwykłe więzienie, tylko prawdziwe podziemne kazamaty tortur. Był tutaj karcer, bardzo ciasny, podobny do szczelnie zamkniętej szafy i przystosowany tylko do stania. Był też karcer nadający się tylko do leżenia, także wpychano człowieka głową do przodu. Specjalny stół do dupobicia, łańcuchy do wieszania. Oprócz tych specjalności antyludzkich były tu cele wilgotne, ciemne i zamknięte na kilka spustów, z małą zasuwką w drzwiach do podania wody. Wróćmy teraz do korytarza i przejdźmy do pozostałych pomieszczeń, w których umieszczono już zwykłe cele. Cele przeznaczone przede wszystkim na więźniów spoza obozu. Tutaj widzimy pomieszczenia piwniczne wygospodarowane już po zakończeniu II wojny światowej. Tutaj znajdował się jedno wielkie pomieszczenie podczas okupacji, określone mianem celi drugiej, czyli tutaj
drewniana konstrukcja została wybudowana właśnie po wojnie. Zresztą Szary Dom i jego piwnice skrywają wiele tajemnic, ponieważ jako, że budynek ten był własnością gminy żydowskiej, znajdowało się tutaj Stowarzyszenie Hevra Kadisza, możemy zobaczyć pozostałość po czymś, co jest charakterystyczne tylko i wyłącznie dla kultury żydowskiej. Dlaczego jednak znajdują się one w tym miejscu? Ciężko odpowiedzieć. Mianowicie, gdy przyjrzymy się dokładnie tej wnęce, to możemy jasno stwierdzić, że jest to pozostałość po mezuzie, czyli tradycyjnie umieszczanym przedmiocie przed wejściem do jakichś pomieszczeń. Najczęściej chodziło o albo prywatne domy, prawda, albo o szkoły, pomieszczenia związane z instytucjami kulturowymi, ale piwnice. Ciężko w zasadzie stwierdzić, dlaczego zostało tutaj umieszczone. O ile jeszcze to miejsce, powiedzmy sobie, jest w miarę zrozumiałe, o tyle umieszczenie mezuzy tutaj jest już bardzo zagadkowe. I są to jedynie dwa ślady po tego typu przedmiotach znajdujące się w piwnicach Szarego Domu. Ale my przejdźmy znowu dalej, aby zobaczyć już bezpośrednio, jak mogły wyglądać cele. Tutaj również część pomieszczeń została zaadaptowana dopiero po II wojnie światowej, chociaż układ raczej zachował się niezmiennie. Tutaj między innymi była cela trzecia. Jak Państwo się domyślają, warunki panujące w takich celach były okropne. Najczęściej zamykano tutaj więźniów, jak powiedziałem wcześniej, spoza obozu i to więźniów, którzy czekali na egzekucję, które później oczywiście wykonywano na terenie obozu Plaszow. Cela, w której znajdujemy się teraz, czyli cela trzecia, jest niezwykła pod wieloma względami. Po pierwsze, na ścianach tej celi zachowały się liczne inskrypcje wykonane przez więźniów zamkniętych akurat nie przez SS, nie przez Niemców, podczas gdy funkcjonował tutaj obóz, ale przez Armię Czerwoną. A teraz przejdźmy do ostatniej celi, celi czwartej. Celi czwartej, która znajduje się tutaj. Tak, drodzy Państwo, prezentowały się niegdyś cele karceru SS. Jak Państwo również widzą, zostały później zaadaptowane na potrzeby Armii Czerwonej, która stacjonowała tutaj mniej więcej do 1947 roku, czyli do roku, w którym gmina odzyskała budynek. Prawdopodobnie wraz z organizacją, raczej na pewno wraz z organizacją w tym miejscu Izby Pamięci, Muzeum, oddziału Muzeum Krakowa, wszystkie te pozostałości, które Państwu pokazaliśmy, zostaną zabezpieczone i spotkają się z należytym zainteresowaniem. Po zlikwidowaniu obozu w styczniu 1945 roku budynek Szarego Domu dalej był wykorzystywany na cele wojskowe. Tyle tylko, że przez Armię Czerwoną. Aż do jesieni mieścił się tutaj wewnętrzny areszt, o czym świadczą daty obecne w inskrypcjach. Aktualnie w piwnicach znajduje się blisko 50 inskrypcji. Większość z nich, o ile nie wszystkie, zostały wykonane dopiero w 1945 roku. Niewykluczone jednak, że podobne napisy wykonano w okresie, gdy Szary Dom był zajęty przez SS. W każdym razie te, które zachowały się do dzisiaj, zostały wykonane przez osoby uwięzione przez Armię Czerwoną. Co istotne, autorstwo napisów i inskrypcji jest możliwe do ustalenia przynajmniej częściowego. Wszystkie napisy zostały wykonane cyrylicą, żaden z autorów nie posłużył się alfabetem łacińskim lub hebrajskim. Kolejną wskazówką jest również treść samych inskrypcji. O ile występuje w nich powód, wskazuje on na jakiś przejaw niesubordynacji jako przyczynę odbywania kary. Wśród inskrypcji wyróżniają się również rysunki. 3 przedstawienia antropomorficzne. Twarz z lewego profilu, portret kobiety w lewym profilu oraz rysunek mężczyzny en face, w ubraniu z pagonami i nieproporcjonalną główką.
Pracownicy Muzeum Krakowa poczynili stosowne prace nad wykonaniem pełnej dokumentacji i przyszłym zabezpieczeniem tych napisów. Po dwuletnim użytkowaniu budynku przez Armię Czerwoną krakowska gmina żydowska odzyskała Szary Dom. Tyle tylko, że był on w fatalnym stanie. Należało czym prędzej przeprowadzić remont. Tyle tylko, że brakowało środków na ten cel. Za cenę osadzenia lokatorów z przydziałów socjalnych udało się uzyskać środki na kosztowny remont, który zakładał przede wszystkim podzielenie dużych pomieszczeń na mniejsze mieszkania oraz przystosowanie piwnic dla nowych lokatorów. Pierwotny projekt nie wprowadzał żadnych widocznych zmian na zewnątrz budynku. Tym niemniej od wejścia przewidziano wstawienie wysokich okien w miejscu, gdzie znajdowały się niewielkie okienka. Na ryzalicie wykonano również balkony z wyjściami bezpośrednio z klatki schodowej. Wspomniane balkony znajdowały się z tej strony budynku. Jest to kwestia o tyle niebagatelna, że czasami można spotkać się z opinią, jakoby to właśnie z tych balkonów Amon Get miał strzelać do więźniów w obozie. Jest to jednak nieprawda, ponieważ tych balkonów przy Szarym Domu po prostu podczas okupacji nie było. Wspomniany remont zakończono w 1963 roku. Kolejne lata istnienia budynku wiążą się z jego przeznaczeniem na funkcję mieszkalną. Podejmowane prace remontowe polegały na dostosowaniu budynku do bieżących potrzeb bytowych mieszkańców i były związane m.in. z wydzieleniem łazienek i toalet w obrębie mieszkań. Warto również odnotować poważniejsze przekształcenia, m.in. likwidację pieców kaflowych, zmianę pokrycia połaci dachowych z bitumu na blachę oraz zabudowanie logii na niższym piętrze. Ostatnią dostrzegalną zmianą była likwidacja balkonów od strony zachodniej, co nastąpiło gdzieś w okolicach 2008 roku. Przez wszystkie te lata historia Szarego Domu była zapomniana bądź wypierana ze zbiorowej świadomości, podobnie zresztą jak sam obóz. Sławę temu miejscu przyniósł dopiero film Stevena Spielberga, jakim jest Lista Schindlera. Historia Szarego Domu jest integralnie związana z historią obozu Plaszow, a historia obozu Plaszow jest integralnie związana z historią Krakowa. Miejmy więc nadzieję, że miejsce to spotka się wreszcie z godnym upamiętnieniem. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.